Witam Was w kolejnym esencjonalnym poradniku z radami i trikami rysunkowymi. Tym razem przedstawię 5 zasad dobrego cieniowania. Dobór odpowiedniej twardości ołówka. Na początku skupmy się na samym narzędziu, czyli w tym przypadku ołówku. Różne firmy oferują różne ich twardości, dlatego polecam kupić sobie kilka różnych ołówków i przetestować, jak każdy z nich się zachowuje i do czego może być przydatny. W poprzednim odcinku z tego cyklu, w którym omawiałem moje materiały rysunkowe, mówiłem też nieco na temat rodzajów, marek i twardości ołówków. Link do tego filmu można znaleźć w opisie. Teraz jednak chciałbym pokazać, na co zwracać uwagę w kwestii cieniowania, co jest pożądane, a co obniża wartość naszego rysunku. W międzyczasie zacieniowałem 3 równe paski. W każdym zacząłem od najmocniejszego możliwego cieniowania i stopniowo rozprowadzałem aż do bieli. Górny pasek przedstawia możliwości ołówka 2B, środkowy 4B, dolny 8B. Radzę każdemu, by zrobił sobie podobne ćwiczenie i zobaczył, jak w jego rękach sprawdzają się ołówki o różnych twardościach. Co widać u mnie? Ołówek 2B nie daje w ogóle czerni. Prędzej zrobi się dziurę w papierze, niż osiągnie głęboki odcień szarości. Z twardszymi ołówkami jest oczywiście jeszcze gorzej w tej kwestii. W jaśniejszej części paska widzę natomiast 2 plusy. Stopnie szarości da się opracować bardzo spójnie za pomocą przyjemnych dla oka drobnych kresek. To środkowe cieniowanie wygląda po prostu bardzo czysto. Podobnie łatwo jest rozprowadzić cieniowanie do zupełnej bieli. W przypadku bardziej miękkiego ołówka 4B dużo łatwiej jest uzyskać głęboką szarość, padającą praktycznie w czerni. Łatwo też uzyskać płynne przejście do ciemnych szarości. Im jaśniej jednak, tym więcej pojawia się w plamie białych kropek, będących małymi zagłębieniami w papierze. Moim zdaniem nie wygląda to najlepiej. Nieco ciężej też rozpuścić plamę w zupełnej bieli, bo miękki grafit zostawia silniejsze pojedyncze pociągnięcia i pod koniec cieniowania trzeba kontrolować praktycznie każde pojedyncze dotknięcie papieru ołówkiem. Ołówki bardzo miękkie, takie jak prezentowane tu 8B, łatwo tworzą głębokie czarne plamy. W jaśniejszym cieniowaniu pogłębia się jednak problem czystości plamy. Dodatkowo miękki ołówek szybko ulega stępieniu, co także obniża jakość tej plamy. Widać tu zatem, że warto dobrać odpowiedni ołówek do tematu. W przypadku rysowania jasnych rzeczy, czy tych o technicznym charakterze, przydadzą się ołówki bardziej twarde, tak jak np. 2B. W tematach, gdzie występuje wiele wyrazistych szarych plam z elementami czerni, sensowne będzie korzystanie z ołówka np. 4B. Ołówek jeszcze bardziej miękki przyda nam się jako uzupełnienie ołówków średnio twardych, tam gdzie potrzebne będzie wydobycie głębokich odcieni szarości czy czerni. Odradzałbym jednak prowadzenie całej pracy samymi, tylko tak miękkimi ołówkami. Trzymanie ołówka. Ok, połączmy teraz wiedzę o twardości ołówków z możliwościami ich trzymania. W zależności od tego, jaką plamę chcemy uzyskać, trzymanie ołówka będzie się różnić. Rysuję właśnie miękką szarą plamę, która gładko rozchodzi się w bieli. Trzymam zatem ołówek blisko niezatemperowanego końca. Dzięki temu ołówek tylko delikatnie ślizga się po papierze i mogę rysować bardzo dużo bardzo delikatnych kresek. Nie jest to zbyt precyzyjny chwyt, ale w tym przypadku bardziej liczę na wypadkową wielu drobniejszych kresek niż na każdą kreskę z osobna. Można tak też w miarę bezboleśnie przyciemniać istniejącą już plamę, bo wiele nakładających się na siebie kresek miękko rozejdzie się dookoła i granica nowej i starej plamy ulegnie rozmyciu. Jako drugą rysuję bardzo ciemną plamę. Tu ołówek trzymam blisko zatemperowanej części. Dzięki temu każde pociągnięcie ołówka jest dużo krótsze i co za tym idzie, nacisk ołówka koncentruje się na mniejszej powierzchni. W połączeniu z umiarkowanie miękkim ołówkiem można w ten sposób uzyskać bardzo mocną, prawie czarną plamę. Ciężej natomiast ją rozprowadzić do bieli, ale da się. O tym powiem w ostatniej poradzie pod koniec tego filmu. A teraz 2 antyprzykłady, czyli jak moim zdaniem nie powinno się cieniować. Rysownicy, zwłaszcza ci początkujący, chcą często pójść drogą na skróty i mając do zacieniowania dużą powierzchnię, smarują ją szybkimi pociągnięciami miękkiego ołówka. 3 rzeczy, które są w tym złe. Po pierwsze, taka plama nie ma zwykle tej intensywności, którą wstępnie zakładano. Chciałoby się uzyskać dużą czarną plamę, a powstaje coś szarego. Co trzeba jeszcze poprawić i to nie do końca ratuje sytuację. Po drugie, taka plama wyraźnie składa się z coraz grubszych i coraz bardziej brudnych pociągnięć. Ołówek po prostu bardzo szybko się tępi i zostawia brudne kreski, poprzetykane białymi plamkami z zagłębień papieru. Po trzecie, nagle urywane szybkie pociągnięcia mają bardzo wyraźne końcówki, które ciężko będzie rozprowadzić do bieli lub połączyć z dalszą częścią plamy. Podobny problem występuje, gdy cieniuje się krótkimi pociągnięciami układającymi się w pasy.
Końcówki kresek zazębiające się na sąsiadujących pasach wyraźnie odcinają się od reszty plamy i całość wygląda bardzo niespójnie. Jak temu zaradzić? O tym w punkcie 3. Kierunek cieniowania. Cieniowanie krótkimi pociągnięciami jest bardzo precyzyjne, ale łatwo w nim o niespójną plamę. Aby temu zaradzić, dobrze jest cieniować pod wieloma kątami, nie faworyzując żadnego kierunku. Taka plama, złożona z wielu drobnych igiełek krzyżujących się pod różnymi kątami, będzie jednak wyglądała dobrze tylko wtedy, kiedy kreski upakujemy bardzo blisko siebie, nie zostawiając miejsca na prześwity bieli papieru. Ten sposób cieniowania może się przydać przy zapełnianiu dużych, jednorodnych powierzchni lub w przypadku rysowania tekstur kamienia czy cegły. Drobne lub wąskie plamy można opracować cieniowaniem w jednym kierunku. Takie cieniowanie jest bardziej zadziorne i może wyglądać bardziej świeżo od poprzedniego sposobu. Jeśli w tym przypadku po nałożeniu jednej warstwy cieniowania pozostaną gdzieś białe prześwity, można nałożyć drugą warstwę, zmieniając nieznacznie kąt cieniowania. Ale naprawdę nieznacznie. Ten sposób cieniowania na ogół dobrze sprawdza się w przypadku rysowania metalu lub tworzenia bardziej szkicowych prac. Ewentualnie w uzasadnionych przypadkach można cieniować jeszcze bardziej zamaszyście. Tu na przykład takie mocno zadziorne i nieco niedokładne cieniowanie może być dobrym podkładem pod teksturę drewna. Ciężej natomiast uzasadnić jakąkolwiek teksturą cieniowanie w kratkę. Takie cieniowanie najczęściej wygląda nieprofesjonalnie i bije po oczach w pracy. Podobnie źle wygląda niechlujne cieniowanie z pozostawieniem mnóstwa białych prześwitów, rysowane po łuku wynikające z naturalnego ruchu ręką. Dodajmy do tego jeszcze nakładanie się końcówek kresek dwóch takich niechlujnych plam i wychodzi takie paskudstwo. To zdecydowanie odradzam. Gradienty i kontrast. Każda praca wygląda ciekawiej i bardziej przykuwa uwagę, kiedy występują w niej wyraźne kontrasty. W podkreśleniu kontrastów może pomóc cieniowanie za pomocą gradientu. Jasna płaszczyzna pionowa klocka wydaje się ciemniejsza tam, gdzie sąsiaduje z białą płaszczyzną czy jasnym tłem. Powinna natomiast być wyraźnie jaśniejsza od sąsiadującej z nią zacienionej płaszczyzny. Wobec tego naturalne wydaje się zastosowanie wzmocnienia plamy na górze i po lewej, a osłabienie w kierunku prawego dolnego narożnika. Podobnie wzmocnić można obszary na najciemniejszej ścianie sąsiadujące z jasnymi płaszczyznami. Takie stosowanie gradientu powoduje także, że jednolite płaszczyzny wyglądają ciekawiej i bardziej naturalnie. Odrywanie ołówka od papieru. W drugim punkcie wspominałem o tym, że w przypadku ciemnej plamy i krótkich pociągnięć ołówka istnieje pewien sposób na miękkie rozprowadzenie plamy do pełnej bieli. Mam tu na myśli odrywanie ołówka od papieru. Wykonując ruch od środka plamy ku jej brzegom, podnoszę delikatnie ołówek, a stopniowo zmniejszający się nacisk na papier daje kreski przyjemnie zanikające w bieli. To tyle jeśli chodzi o proste porady dotyczące cieniowania. Z tej serii pojawił się jak dotąd film o podstawowych materiałach rysunkowych oraz film o odręcznych sposobach rysowania linii prostych. Zapraszam do zerknięcia na nie w wolnej chwili. A może wy znacie jakieś ciekawe triki rysunkowe? Jeśli tak, piszcie w komentarzach jakie. Piszcie też, jakie porady interesowałyby was w kolejnym filmie z tej serii. I nie zapomnijcie dać lajka, to pomaga w rozwijaniu tego kanału. Do zobaczenia.